Tutaj musiałem się trochę wkopać, jako że zbiornik wystawał z 2 cm nad półkę i w dodatku pod półkami są jeszcze kątowniki, to tam około 2 cm, także musiałem się tutaj wkopać z 3 cm w ziemię, żeby po prostu to ładnie się wypoziomowało pod półką. Teraz opowiem, dlaczego zdecydowałem się na postawienie zbiornika w szklarni. Kwestia jest tego typu, że jeżeli temperatury na zewnątrz będą spadać i ta woda będzie po prostu zimna, a rośliny nie lubią szoku temperaturowego i dlatego też właśnie to był jeden powodów, żeby przenieść go do szklarni. No, drugi taki powód może w przyszłości to nawadnianie grawitacyjne, ale to jeszcze się okaże. Trzeci powód, zapas wody. Jako że przedtem ten zbiornik miałem w innej części ogrodu, a w tym sezonie po prostu zdarzyło się na przykład, że zbiornik, który mam na frontowej części domu, po prostu zabrakło wody. Ta sytuacja trwała może 1 dzień, ale no sam fakt. W tym momencie do szklarni mi idzie jakieś 40 litrów wody dziennie, także będzie większy zapas tej wody na podlewanie roślin, jako że będzie zbiornik wewnętrzny i zbiornik zewnętrzny. No i następna, fajny jest zbiornik podziemny, ale koszty takich zbiorników są po prostu w porównaniu do takich zwykłych Mauserów kosmiczne. Także w przeliczeniu koszt Mausera waha się między, liczmy, 200 do 600 zł, zależy gdzie kto kupi, czy ktoś kupi nowy, czy kupi używany, natomiast zbiorniki podziemne to już są koszty 1000 i więcej za metr sześcienny wody, także generalnie oszczędzają bogaci i nam się opłaci. W przyszłości właśnie myślę nad jakimś takim zestawem na większą skalę do zbierania wody. Na przykład w Hiszpanii woda zbierana jest w około 50%, gdzie natomiast u nas w Polsce jest to kilka lub kilkanaście procent, także możemy się tutaj uczyć. Klimat się podobno zmienia, chociaż niektórzy mówią, że to cykliczne i w każdym bądź razie podoba mi się też ta oszczędność. Jakby nie było, za deszczówkę nie płacimy. Tak, płacicie za kanalizację, za deszczówkę, którą idzie do kanalizacji, ale to jest troszkę inna sytuacja. Jeszcze jedna rzecz. Tu wszystkim, którzy myślą właśnie o takim zbiorniku, to polecam zbiornik czarny. Z tego względu, że jest tam brak dostępu światła do wody i w tym momencie nie namnażają się glony. Ja tutaj w przyszłości jeszcze pomyślę, żeby ten zbiornik osłonić przed światłem, żeby ten dostęp światła był ograniczony. No, dlaczego nie wstawiłem czarnego zbiornika, skoro sam to polecam? No, przyczyną tego było to, że taki zbiornik tu, gdzie ja mieszkam, kosztuje około 600 zł. Natomiast te zbiorniki białe, no to mogę załatwić za około 200 zł. Jakieś tam używane, przechodzone. Jak już mówiłem poprzednio, oszczędzają bogaci i nam się opłaci. A w przyszłości może plan się zmieni, może zastosuję inne rozwiązanie, to zawsze takie zbiorniki można odsprzedać, przeczyścić i odsprzedać. W dodatku nie są już w tym momencie po chemii, tylko przepłukane przez kilkanaście, kilkadziesiąt kubików wody. Owszem, są troszkę zabrudzone, ale już to są zabrudzenia organiczne, a nie chemiczne. Następny powód to, że taki zbiornik będzie się w dzień nagrzewał, a natomiast w porze nocnej będzie to skumulowane ciepło oddawał. No i jeszcze tutaj podsypię trochę piasku, także będzie akurat, żeby podstawić konewkę. Może w przyszłości pomyślę nad jakimś nawadnianiem grawitacyjnym, ale póki co, to ja tak lubię sobie z konewkami polatać, jakoś mnie to uspokaja i sprawia przyjemność. I można powiedzieć, że to traktuję jako taki swoistego rodzaju fitness. Ta doniczka wchodzi na styk, także jest to po prostu perfekcyjne rozwiązanie. No i wtedy taką starą koszulkę rozkładamy. 2 warstwy filtra, jako że 2 warstwy koszulki. Doniczka posiada około 4,5 litra pojemności i zaraz spróbujemy pokazać, jak to się napełnia.
Grawitacyjnie, bez żadnych urządzeń, zbiornik się napełnia. Tu Wam pokażę, żeby nie było, że ściemniam. Plątanina. Tu jest właśnie podłączony drugi zbiornik. Jako że ten zbiornik jest trochę wyżej, tak myślę, że gdzieś do tego poziomu, to presja wody będzie właśnie i napełni zbiornik. Potem woda przestanie napierać i się zatrzyma, stanie. No, zobaczcie, jaka ta woda jest czysta. Generalnie w pierwszym zbiorniku wstępnym została przefiltrowana przez taki sam filtr i teraz tu jest filtrowana drugi raz. A tu jeszcze możecie zastosować do nawodniania kropelkowego filtr na kran. Takie rozwiązanie zastosował kolega z kanału Czarny Heniek i do jego kanału również zapraszam. Jest godzina 14. Tak, połowa zbiorniczka się napełniła, woda leci nadal. Jak się spodobało lub pomogłem, zostaw łapkę, suba. Pozdrawiam.